Cześć, witajcie po miesięcznej przerwie. Działo się u mnie, dzieje się generalnie, dlatego jestem coraz rzadziej na YouTubie, ponieważ nie mam czasu na montowanie filmów. Inna rzecz, muszę znaleźć w końcu czas na to, aby odgruzować mój komputer, ponieważ moja chmura powiedziała nie. I teraz muszę zrobić porządek ze zdjęciami i filmami, pousuwać część, znaczną część, a mam do tego wszystkiego ogromny sentyment. I dlatego tak się ociągam z tym usuwaniem wszystkiego, przerzucaniem na dysk ten zewnętrzny. Idzie mi to bardzo opornie, ja tego po prostu nie lubię robić. I stąd te opóźnienia w publikacji filmów na moim kanale, a przecież cały czas dziergam. I nie tylko zresztą, ale tak, zacznę od tej bluzki, którą mam na sobie. Ta bluzka to już jest historia tak naprawdę. Dziergałam ją razem z koleżanką. Moja koleżanka jeszcze nie skończyła jej, ale ma też inne zajęcia. Zresztą nie o niej, tylko o tej bluzce miałam opowiadać, więc bluzeczkę się robiło bardzo przyjemnie. Zrobiłam ją w 2 tygodnie, tak mniej więcej w 2 tygodnie. Wybrałam kolor zielony, ponieważ nie miałam zielonej, dzierganej bluzeczki. Takiej szmatowej też nie miałam, znaczy nie mam do teraz. Więc stwierdziłam, że taki zielony kolor na lato to jest naprawdę odpowiedni. Bardzo lubię nosić tę bluzkę do mojego kompletu czerwonego. Taki mam komplecik z zamierzchłych czasów naprawdę, ze szkła Murano. I w zasadzie ja nie lubię czerwieni. Tak, doszłam do wniosku, że ja nie lubię czerwieni, ale do zielonego lubię, bo kojarzy mi się z arbuzem i z latem, więc to jest naprawdę fajny zestawik. Bluzka jest robiona na okrągłym karczku, potem są oddzielane rękawki, robi się korpus. Korpus ma inny wzór. Zresztą zobaczycie na zdjęciach. A rękawki też tutaj od tego odcięcia mają taki wzór jak w korpusie. Zamykałam oczywiście mało profesjonalnie, czyli tak oczka jak schodzą z drutu, ale okazało się, że jest to też dobry sposób i jestem zadowolona. Jestem zadowolona. Wiecie, że ja dalej mam awersję do włoskiego zamykania oczek. W końcu muszę się zmobilizować i zmobilizuję się, ponieważ mam taki projekt, który no muszę po prostu ogarnąć to włoskie zamykanie oczek. Tak, bluzeczkę mam już odhaczoną w opowieściach. I teraz co ja mam dalej na drutach? No mam na drutach ten sweter od syna z merino, cotton merino, z darmowego wzoru od Dropsa. Taki sweterek robię, ja już go parę razy pokazywałam. Mój syn zmienił rozmiar i okazało się, że będę musiała robić większy, ale tak jak obserwuję różne inne kanały włóczkowe, to znaczy osób, które dziergają, przepraszam, mam alergię jakąś i muszę sobie łyknąć, bo mi zasycha w gardle. Może to wytnę. Więc jak obserwuję filmy dziewczyn, które dziergają więcej i może nie więcej, ale z różnych innych włóczek, bardzo często robią takie próby po karczku, na przykład moczą dany udzierg. I ja też tak zrobiłam. I nie skończywszy jeszcze całego przodu i tyłu, bo to się robi, ten sweter się robi na okrągło od dołu, na okrągło, później się tutaj zostawia na paszki i robi się tył. No tak nie bardzo będzie widać przez te żyłki. Ale ja tutaj nie skończyłam, bo okazało się, że gdzieś się pomyliłam i to bardzo widać. Jedno oczko gdzieś jest zamiast prawego, zamiast lewego jest prawe i po prostu będę
spuszczała tutaj jedno oczko aż do tutaj gdzieś mniej więcej do tego momentu, bo naprawdę to widać. Ale nie o tym. I stwierdziłam, że koton merino, czyli 50 na 50, tak mi się wydaje, że to jest 50 na 50, zaraz przeczytam, bo mam tutaj etykietę i jest to tutaj, zaraz moment, okularki założę i zaraz, tak, 50 na 50, tak myślałam, że to jest 50 bawełna i 50 merino. I pomyślałam sobie, że to merino będzie trzymało tą bawełnę. I co? I nie. Właśnie nie. W związku z tym, że robótka jest robiona dosyć luźno, znaczy luźno, ona jest zwarta, ma taki wzór strukturalny i jest dosyć zwarta, ale jednak jest to takie, powiedzmy, mięsiste. I ja to wyprałam. I wiecie co? 12 cm na obwodzie się rozciągnęło. Na długość nie, ale na obwód. I w związku z tym nie będę pruła i nie będę robiła kolejnego rozmiaru wyższego, czyli większego. Tylko zostawię to. Teraz mam tylko zagwozdkę z rękawami, no ale nic, jakoś sobie poradzę. Tył mam praktycznie skończony, tutaj do ramionek, tak. Nie zakończyłam, dlatego że właśnie pomyślałam sobie, że tutaj coś jeszcze miałam spróć, bo też się pomyliłam. O, tutaj widać. Tu jest jedno oczko, więc nie mogę tu opuścić, tylko muszę spróć dotąd, żeby to oczko spuścić wtedy. A przód mam do podkroju pach, więc tak, sweter wyszedł dosyć taki, no spory, naprawdę spory. Mój syn nie jest gruby, ale chciałam, żeby ten sweter był taki nieopinający sylwetki, a jak przymierzył, to jednak tak był, no tak nie ciasny, bo ten wzór jest właśnie taki dosyć sprężysty, ale tak nie do końca mi się podobało. A w związku z tym, że teraz widzę, że moda się zmieniła na takie naprawdę wszystko za duże, zwłaszcza spodnie, takie naprawdę, to nie jest nawet oversize dla mnie, to jest za duże są po prostu te rzeczy. To stwierdziłam, że taki opięty sweter nie za bardzo będzie pasował do tych spodni takich naprawdę, no naprawdę luźnych. Za dużych, no i tyle. Rękawy się szybko robi, dlatego że rękawy są tylko jerseyem. Więc to o tak, ciągnie się jak lasagna. I tutaj mam do tego momentu, gdzie już się ubiera nie według schematu, tylko tak powiedzmy do pewnej długości, co 2 oczka do pewnej długości, więc stwierdziłam, że zrobię drugi rękaw, drugiego rękawka już mam tyle, dopiero mam tyle. Ściągacz jest fajny, bo jest 2 na 1, czyli 2 oczka lewe i jedno prawe. I teraz już będę przerabiała do góry i wtedy, jak już będę miała ubrane tutaj pod pachy, to przełożę sobie na jeden drut i już równo, żeby się nie pomylić, bo ja muszę robić tak jak przody, rękawy, ja muszę robić na jednym drucie, bo wtedy jak odkładam robótkę, bo coś, to za pewien czas, jak wracam do tej robótki, to jak się pomylę, to w 2 rękawach coś zrobię nie tak, a nie tylko w jednym, a potem się zastanawiam, co dalej, co ja tam wymyśliłam. No więc tak, sweterek od syna mam już opowiedziany. Tak jak mówię, merino cotton i to jest bardzo ładny kolor, taki petrol to się nazywa teraz, 26. Tak, tutaj o 26 i taka etykieta jest z Dropsa.
Kupiłam z Dropsa, kupiłam w Kokonkach. Kokonki teraz bardzo zmieniły politykę wysyłania i w ogóle sklepu. Kiedyś nie lubiłam i mogę to powiedzieć, że zmieniłam zdanie, bo długo się czekało na paczkę. Tam było nawet nie 48, tylko 72 godziny, jakoś tak. Było długi czas do wysłania i faktycznie zazwyczaj długo czekałam na przesyłkę. Teraz po prostu lotem błyskawicy wszystko jest wysyłane no i to jest duży plus dla sklepu Kokonki. Także polecam. Bardzo często teraz robiłam zakupy właśnie w tym sklepie. I co dalej? Dalej jest to, że jeszcze sobie zakupiłam, bo była promocja, zakupiłam sobie włóczkę pod tytułem Paris. I to jest 100% bawełna. To jest gruba włóczka. Ona jest na druty numer 5. Na druty numer 5, ale ja robię sweter na 5,5 i to też robię sweter z darmowego opisu Dropsa. To jest sweter, który w zasadzie to kompletnie nie miałam planu, żeby zrobić ten sweterek, ale kolory mnie urzekły. Pomyślałam, że mam takie jedne shorty, w których w ogóle w tym roku jeszcze ani raz nie ubrałam. Lniane, bardzo je lubię. Jak na spacer idę i nie ma tych wszystkich owadów pod tytułem gzyba, one bardzo gryzą, a ja jestem uczulona generalnie na owadzią gromadę i rodzinę owadów, ale lubię te shorty i pomyślałam sobie, że fajnie by było mieć jakąś bluzkę, bo taką przewiewną na spacer. Jak tam w nogę upali, to jeszcze nic, ale najgorzej właśnie w rękę albo tutaj koło szyi. Więc pomyślałam sobie, że taki sweterek by mi się przydał, taki luźniutki, przewiewny. I pomyślałam, że zrobię ten. Też z darmowego opisu Dropsa. Tu jest torebka, ale to nie patrzcie, tylko tutaj. I przerabia się to na drucikach numer 4. Ściągacz robiłam na cieńszych drutach. Jej, ale ja chyba nie mam tej 3,5 i 5,5, właśnie 3,5 i 5,5, dlatego że no jednak brzydko wygląda, jak się na takim nie jest to wełna, tylko bawełna, więc tam nie ma się co tak rozprężyć, rozpuszyć, tak jak przy wełnianych włóczkach, takich setkach. I ja robiłam to właśnie na 3,5 ten ściągacz i on fajnie wygląda, nie ma takich dziur, a resztę robię na 5,5 i robi się to dosyć szybko, aczkolwiek te paski mnie znowu zabiły, tamtego swetra jeszcze nie skończyłam, przez te paski też, ale pomyślałam sobie tutaj na 5,5, bo tam robię na 3,5 chyba te paski. Te kolorowe takie, wiecie, zaczęłam je w kwietniu, jakoś tak, albo na początku maja, nie, chyba w kwietniu. I tak mam już plecki, aha, i tak, z darmowego wzoru, owszem, paski, ale robię z własnego, tak jak pamiętam, kiedyś robiłam bluzeczki i sweterki z własnego opisu, jak nauczyła mnie mama. Tak, teraz robię ten właśnie sweter, czyli podkroję pach, tutaj na dekolt, ramiona, wszystko robię tak, jak kiedyś robiłam, czyli za PRL-u. I tak wygląda, te paseczki tak wyglądają, tak. Ładne to jest, bardzo ładne. Ten niebieski to jest taki lodowy, stalowy, tak jak widzicie, niby szary, ale nie szary, taki no niebieski szary, stalowy taki troszkę. Fajny. Ja tu ramiona na przykład robię na 3, żeby był ładny spad, nie tak na prosto jak teraz się robi, tylko właśnie tak dzielę na 3 te oczka i co drugi rząd zamykam, żeby właśnie był taki skos na ramiona, żeby się lepiej układało na ramionkach. No i tutaj dekolt też inaczej, no ale to tak. Tutaj mam podkroje i mam tył zrobiony.
I przód mam praktycznie do dekoldu i muszę wymyślić teraz oczka, jak ten dekolt, jak ubierać. Tutaj muszę sobie pomyśleć, muszę mieć chwilę spokoju i pomyśleć i skończę szybko ten przód. No i potem rękawy, ale nie wiem, czy rękawów nie zrobię 3/4 albo na przykład krótki rękawek. Więc nie wiem, czy to faktycznie z opisu dropsowego, czy nie, ponieważ no jednak moja inwencja jest tutaj, jeżeli chodzi o te oczka. Ale paski faktycznie wzięłam sekwencję pasków i włóczki wzięłam z opisu Dropsa. Oprócz włóczki Paris, to jest taka włóczka jeszcze, taki kolor 26, taki kolor, biały, to jest kolorek 16. Jeszcze mam niebieski, ten stalowy, zaraz tutaj spróbuję poszukać. Ten stalowy to jest kolorek 29, o tak to wygląda, 29, a może tak zrobię, 29, dobrze, tak może, o, takie to są kolory, takie, bardzo ładne zestawienie. I do granatu, i do niebieskiego, i do lnu bardzo fajnie pasuje, i do ciemnego brązu. I oprócz tego jeszcze tutaj jest wmieszany len. To się nazywa Bomulin i to jest kolor 03. To, o, taki kolorek. I to faktycznie jest taka nitka, która jest słabo skręcona. O tak. To jest ten zestaw kolorystyczny. Także fajnie, bardzo się cieszę z kolejnej zaczętej bluzki. Z kolejnej zaczętej bluzki. A oprócz tego jeszcze, już na Instagramie pokazywałam w relacji, że to jest ostatni czas, żebym zaczęła coś czarnego, ponieważ już ubywa dnia i naprawdę tego dnia dosyć sporo już ubyło, bo chyba z godzinkę. I pomyślałam sobie, że ostatni czas, żeby zacząć bluzkę czarną na lato, taką na ramionkach, taki top. I przymierzam się do tego już od maja. I kupiłam też koton merino. W takiej książce to trzymam, o, bo wiecie, no. Spadł opis. Już podnoszę, bo to też z darmowego opisu Dropsa. I już podnoszę i już Wam opowiadam. I jest to bliźniak. I ja teraz żałuję, że nie kupiłam sobie od razu włóczek na sweterek, ale pomyślałam, że przecież no, mogę sobie dokupić w każdej chwili, prawda? Taka bluzeczka z takim wzorem, bardzo przyjemnie się to przerabia. Bardzo przyjemnie. Midsummer's Day, no fajna bluzka, taka. Ona jest króciutka i ja sobie chyba troszeczkę przedłużę o ten jeden raport wzoru i pokażę Wam właśnie, jak to wygląda. Jak to wygląda? Otóż wygląda to tak. O, jak ładnie widać tutaj te gwiazdki. Bardzo fajny wzór. To warkocz, tylko tak cyk, 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 cyk na jeden. Bardzo fajnie to się przerabia. Szalenie fajnie. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że jak to na niektórych vlogach słyszę, włóczka nie dla początkujących, włóczka dla początkujących. Dla mnie to jest bez różnicy. Jeżeli się po prostu skupisz na tym, że dziergasz, a nie myśli Ci gdzieś odpływają nie wiadomo gdzie i później tą nitkę, no może tutaj wezmę od syna, co będę swoje niszczyć? Żarcik oczywiście. Żarcik. Dobrze, wezmę jakiś drut. A tutaj mam druty pod tytułem, nie, to są druty, o których będę mówić, ale to nie są te druty, to są akurat z Knit Pro. I ta włóczka jest tak skręcona, że bardzo często się wbija pomiędzy te włókna. Nie, jednak nie, to jest. Dobrze, o tutaj tak pokażę.
Ona nie jest tak mocno skręcona i podczas robótki, gdzie ten aparat? Ona tutaj się, o widzicie, na takie, no tutaj wam pokażę, na takie, o, dobrze, tak to zrobię, o, tak. Widzicie, ona się tak rozwarstwia, no zoom, rozwarstwia się. I naprawdę bardzo często mi się zdarza, że, zwłaszcza przy tej czarnej, że gdzieś tam dziubnę po prostu no i wkurza mnie to. Ale nic, ciągnę dalej, robię te wszystkie moje udziergi, chcę skończyć do końca września, niedużo czasu mam. No ale tak, jeszcze od czasu do czasu z wnukiem się widzimy, czy ja się widzę, więc też no, poświęcam mu czas, prawda? No niby tu godzinka, niby 2, niby 3, ale tak się ostatnio złożyło, że z synową przyjeżdżali na Śląsk i po prostu miałam okazję się nacieszyć moim wnuczkiem. Wiecie, to jest zupełnie inna skala radości. Te z Was, czy ci z Was, którzy tutaj są i oglądają mój kanał i mają również wnuki, to przyznacie mi rację, że to jest kompletnie inna radość i inna miłość, którą się dzielisz z wnukiem, prawda? A teraz jeszcze na koniec, żeby nie przedłużać, bo nie chcę, żeby ten film był bardzo długi, bo niby internet ma Michula, ale komputer mi powiedział nie. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć o drutach. Hija. Tak. Recenzja. Jeżeli myślicie, że powiem, że te druty są do bani, no to no niestety nie powiem, że są do bani. Ja sobie kupiłam ten zestaw Hija czerwony, w czerwonym etui. Etui jest wysyłane losowo. Chciałam w zieleni, no ale dostałam w czerwieni. Wiecie, że ja nie przepadam za czerwienią. No ale mam ten czerwony. I teraz tak. To są drutki, które mają, tak, etui, może najpierw etui. Etui składa się tak, z takiej części, z tyłu jest suwaczek, tak, i tutaj mieszczą się żyłki. Te żyłki są w opakowaniu takim w woreczkach i jest napisane, ile żyłek jest i jakiej długości. Oprócz tego jeszcze są takie przełączniki. To się inaczej nazywa, ale brakło mi słowa. I w tych drutach, jak zauważyliście, a może nie zauważyliście, o, są różne grubości tych żyłek, to znaczy tych tutaj, no, jak to się nazywa? Tych wkrętów do żyłek, końcówek żyłek. Są różne grubości, dlatego że różne grubości gwintów są w poszczególnych rozmiarach drutów. I teraz tak, tutaj jest również kieszonka i w tej kieszonce ja trzymam takie gumeczki, które są fantastyczne. Żaden kluczyk tak nie dociśnie gwintu, drutu, wkręcania jak te gumki silikonowe. To jest po prostu rewelacja. I jeszcze był kluczyk, ale kluczyk się zapodział oczywiście. Nie wiem, gdzieś mam u góry, w woreczku osobnym. Tak wygląda to etui i tutaj górna część, a na dole, o to jest tutaj, na dole otwieramy i mamy zestaw drutów. I ja kupiłam ten zestawik od 2, ale to okulary i to okulary takie, teraz nie wiem, gdzie ja posiałam te okulary, zaraz, gdzieś tu były, no nie wiem, nie przeczytam nawet. Małgosia znowu posiała gdzieś okulary, pewnie w tym swetrze. Do tego swetra dałam, tak? Nie. Będzie przerywnik.
Będzie przerwa. No nie może być tak jak, o tutaj widzę, w tym sweterku. W paseczkach się zapodziały. O, znowu coś mnie swędzi w nosie. No, a ja teraz mam taką alergię, że już nie mogę sobie poradzić z tym wszystkim, a nie chcę brać prochów i tak właśnie tak się męczę cały czas. No ale nic to. To są druty, proszę ja Was, od dwójek, takie malutkie, maciupeńkie to są. I to są dziesiątki, takie na moją dłoń. Od dwójek przez 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,25, tak dobrze mówię. 3,25 kolejne, 3,5, 3,75, 4, tutaj jest 4,5 później i 5 i tu mam piątki. Nie wiem, czy w zestawie były piątki, czy ja sobie te piątki dokupiłam, nie pamiętam. Ale w związku z tym, że pokazywałam Wam próbkę, jak wygląda zestawienie Fiesty i chyba moheru albo alpaki, teraz nie pamiętam, ale chyba moheru. Ja Wam pokazywałam na szorcie którymś tam, chyba ostatnim czy przedostatnim, możecie zobaczyć. I stwierdziłam, że ja tak lubię pracować na tych drutach hia, a tam musiałam mieć chyba 6,5 albo 7, albo nawet 8, teraz nie pamiętam, chyba 6,5. A bardzo rzadko w zestawach można dostać, znaczy w ogóle numer drutu 6,5, średnica, przepraszam, bardzo jest rzadki taki rozmiar drutów do dostania. I ja sobie fundnęłam drugi zestaw hia, który właśnie jest zestawem drutów grubych. Generalnie jest wszystko podobnie. Tutaj też jest kieszonka z żyłkami. O, widzicie? Są takie grubasy. To naprawdę jest grube. Tu już oczywiście wyjęłam żyłki do czegoś, tak, tutaj są żyłki, to są naprawdę grube żyłki. Grubasy to są. Tak, tutaj mam te żyłki z tyłu. A z przodu otwieramy, no i śliczny kolor, prawda, taki niebieski, jeszcze by mi się ten taki morsko-zielony przydał, no szkoda. Tutaj też w tej kieszonce są te gumeczki, ale fioletowe, takie o. I są jeszcze takie przedłużki do żyłek i jeszcze kluczyk był. A, tutaj jest, o właśnie, bo tego jeszcze nie używałam, to kluczyk nie zgubiony, aczkolwiek to jest otwarte. O, jest kluczyk, widzicie? Jest kluczyk i to jest w tej małej kieszonce i tutaj znowu otwieramy i jest zestawik drutów. I są druty tak, w takich rozmiarach. Już Wam czytam, tylko babunia, okularki. Okularki babunia musi mieć. Ojej, to są grubasy. Spójrzcie, jakie to są grubasy. No naprawdę. I to jest tak, tu od tego cieńszego. To jest 7,5. Zaraz zobaczę. 6,5. A, to tu mam zamienione. 6,5, siódemki. Zaraz. Ósemki. O, to sobie to zmienię zaraz. 7,5, siódemki, tak? O. Tak. No, na wizji będę porządek robić. 6,5, a tu są 7,5. Ojej, to nie tak, to tak powinno być. O. 7,5. A, bo tutaj są te, wiem dlaczego to jest zrobione tak. Już wiem, dlaczego jest to po
pomylone. Nie jest to tak, jak powinno być, tylko jest nie po kolei, dlatego że, no widzicie, dobrze się stało, że te przeszycia nie są jednakowe, widzicie? Tu są mniejsze, tu jest większe, tu jest większe, tu jest większe, tu jest średnie. Dlatego te druty nie są po kolei. Ale spróbuję. Jest do 10. Jeju. No ja nie wiem. 10. Zaraz, żebyście to zobaczyli. Może tak. O, 10 tutaj jest. To jest grube jak mój palec praktycznie. 10 i 6,5. 6,5. A jest 6? Jest 6, 6,5, czyli mam 5, 6, 6,5. A tam będę robiła na 6,5. Ten właśnie ten sweter, ten melanż taki fajny. No więc tak, takie zestawy. Czy polecam? Tak. Polecam. Ja kupiłam te zestawy nieostre, bo są jeszcze ostre. Ja przesuwam oczka, nieraz popychając palcem. Te są naprawdę nieostre, a ostre dla mnie. Jak robiłam, bo te też robiłam na tych drutach, tą bluzkę, to w pewnym momencie miałam dziurę w palcu, bo tak przepychałam, a ciasno dosyć robiłam. Przepychałam i no niestety, ale uszkodziłam sobie paluszek. Ten paluszek sobie uszkodziłam prawy, bo tym popychałam. Ale polecam z całego serca, naprawdę. Ten zestaw kupiłam w Modkomanii, a ten kupiłam, nie pamiętam, ale w opisie Wam wszystko napiszę, bluzkę skąd, bo z gazety bluzka była. Także opiszę Wam wszystko, znajdziecie w opisie filmu. Polecam druty Hiya przede wszystkim po mojej nieuwadze, bo druty, na przykład, które ja bardzo lubię druty. Ano, lubię druty z Knit Pro, te hebanowe, ale nie pamiętam, jak one się nazywają. Te hebanowe to są ulubione moje druty, ale po moich perypetiach, gdzie po prostu złamałam sobie dwa druty, wprawdzie one były cienkie, bo 3 i 3,5 bodajże, to już jakiś taki stres mam, bo to są jednak drogie rzeczy i trudno kupować co robótkę albo nawet 2 razy, nie kończąc robótki, drut, który kosztuje tam powiedzmy 50 czy 60 zł. No to trochę jest dużo jak dla mnie. W związku z tym stwierdziłam, że jednak metalowe druty będą lepsze, a poza tym bawełnę się lepiej przerabia na metalowych drutach. Nie, wełnę na metalowych drutach. Źle gadam, nie słuchajcie mnie w ogóle. Wełnę na metalowych drutach się lepiej przerabia, a bawełnę na drewnianych, bo żeby nie spadała bawełna, lubi spadać z metalowych drutów i faktycznie tutaj przerabiam drutami 4, to też jest Hiya i rzeczywiście zdarza mi się, że mi oczko spadnie. Ja dosyć ściśle przerabiam, ale no zdarzają się mi takie rzeczy, że gdzieś mi tam umknie to oczko. Lepiej by było. Druty hebanowe są o tyle dobre, że one się sprawdzają idealnie i dla robótek robionych, przerabianych bawełną i przerabianych wełną. Naprawdę to jest fantastycznie, ta powłoka jedwabna robi robotę i rzeczywiście ja jestem zachwycona tymi drutami, aczkolwiek tak jak mówię, no ze względów ekonomicznych przerzuciłam się na druty metalowe, ale te druty Hiya, nie wiem jak inne, bo innych nie miałam. No nie, mam jeszcze te z Knit Pro i te też są dobre. Te też są dobre, aczkolwiek tutaj lubią się odkręcać. Natomiast w Hiya jest długi gwint i to dociśnięcie tym silikonem, tutaj też dociskałam, ale zazwyczaj przy tych małych obwodach,
jednak ten drut cały czas się kręci i ten z lewej strony lubi się rozkręcać, no ale no to jest może i przywara drutów z wymiennymi żyłkami, aczkolwiek ja bym nie zamieniła na żadne inne i ja jestem bardzo zadowolona i te małe niedogodności w postaci tam odkręcania się od czasu do czasu kompletnie mnie nie zniechęcają. Lubię pracować drutami z żyłkami wymiennymi, lubię pracować z drutami metalowymi. I tak, aha, i jeszcze w przyszłym odcinku będzie recenzja drutów krótkich, takich jak tutaj widzicie, do robienia rękawów, czapek i innych rzeczy. Także spodziewajcie się kolejnej recenzji. Jeszcze raz, jeżeli budżetowo Was stać, polecam druty Hia. Nie mam żadnej współpracy z tymi sklepami, bo mój kanał jest kanałem hobbystycznym, ja nie zarabiam na tym jeszcze i nie wiem, jak długo to zostanie. W każdym razie tak, polecam te druty z całą odpowiedzialnością. Jedyne, co bym się mogła przyczepić, to to, że za mało żyłek, ale to jest tylko i wyłącznie moja, jakby to powiedzieć, mój pogląd na te sprawy, dlatego że ja sobie założyłam, że będę miała jedną robótkę, kończę, drugą robótkę kończę, ewentualnie jedną zaczynam rękawy, to wtedy mogę następną zacząć. Poszłam po bandzie, za dużo robótek, znowu mnie poniosło. Musiałam dać jakoś upust moim emocjom, które gdzieś tam w środku się gotują i stwierdziłam, że zamiast, nie mam już drewna do rąbania, zamiast drewna do rąbania i ciosać te kołki właśnie do kominka, to no tak popłynęłam w te kolejne projekty i teraz już mam ochotę zacząć coś nowego, ale się wstrzymuję. No tak, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że stęskniliście troszkę się za mną, bo ja się bardzo za Wami stęskniłam i żeby pokazać, że jednak jeszcze żyję i no i coś robię, coś gdzieś tam próbuję, to wrzucam od czasu do czasu posty na YouTube'a, bo tak jak powiedziałam wcześniej, na Facebooku już w ogóle mnie nie ma. Jest tam profil, ale nie ma mnie. Na Instagramie częściej, ale wiem, że wiele z Was nie ma na Instagramie, więc dlatego, żeby nie było takich niedomówień, że co się stało, że kanał już nie działa i tak dalej. Nie działa kanał i będzie działał, ale niestety muszę przystopować troszeczkę i no i tak, no. Takie życie, poza tym lato, wiecie, ogródek, roślinki, trzeba tutaj skubać, oglądać. Jest co robić. Jak się ma dom, to wiecie, że jest co robić. Ale może następnym razem Wam opowiem więcej o tym właśnie, co robię w domu. Chociaż to mało ciekawe jest, ale może Wam opowiem. Na dzisiaj już koniec. Jeżeli film Wam się podobał, to zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, bo YouTube szalenie lubi komentarze, chociaż emotkę jakąś i wiem, że zwiększa to zasięgi, więc jeżeli Wam nie po drodze, to oczywiście nie ma przymusu, ale jeżeli chcielibyście zostawić ślad, że oglądaliście ten film, to będzie mi bardzo miło również zalajkować Wasz komentarz albo na niego odpowiedzieć. Więc jeszcze raz dzięki, że tu jesteście ze mną, dzięki, że mnie wspieracie i wszystkiego dobrego do następnego filmu. Pa!